I moi drodzy, lecimy z kolejnym unboxingiem, bo jak wiecie, Motorland wprowadzi aż 17 nowych modeli motocykli w 2026 roku. Jesteśmy wyłącznym importerem wielu marek motocyklowych, a w portfolio Morbidelli będą dwa nowe modele T502X i T352X. Są bardzo podobne, tutaj jest jednak mniejszy silnik 350, która ma 41,5 konia, gabarytowo średniej wielkości, silnik nie za duży, także ciekaw jestem, jak on rynkowo będzie się plasował, bo jak wiecie, Adventure'ów troszkę mamy, bo mamy 125, dojadą BKX-y, będzie KOW 125, są małe Morbidelli 125, mamy 500, mamy 600, mamy 900, jest oczywiście litr, także ten motocykl będzie stał dokładnie po drugiej stronie skali, czyli patrząc na portfolio modeli adventure'owych od marki MBP Morbidelli, to dzieje się tutaj już sporo, bo będą i 125, i 350, i 500, i oczywiście duży litr, także każdy znajdzie coś dla siebie, ale dosyć gadania, przechodzę do działania. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Nóż w dłoń. Do dokumentacji technicznej nam to jest zawsze potrzebne. Już jest jakaś wprawa. Mogę stoper nastawić i zobaczyć, w jakim czasie jestem w stanie skręcić motocykl. Wkrętara w dłoń i jazda. Już z podwoli wyłania mi się kolor tego motocykla, możemy tutaj podejrzeć. To jest najczarniejsza z możliwych sztuk, a chcę Wam pokazać, jak fajnie i zgrabnie zamontowali go w klatce, ponieważ mamy tutaj taką kształtkę z blachy, z grubej blachy, to jest chyba nawet trójka i on jest bezpośrednio do riserów tutaj przymocowany. Oprócz tego jest złapany pasami i jeszcze jest skręcony drut na tak zwany warkoczyk, także moim zdaniem jest on bardzo stabilnie i bardzo solidnie zamontowany. Dobra, zaraz go oswobodzimy z klatki, żeby się nie czuł jak w zoo. Widać, że krata niedawno powstała, bo jeszcze są świeże spawy. Podoba mi się ta trytytka. Postaram się ją wykorzystać. To się nazywa recycling. A propos trytytki, już kiedyś to mówiłem. Życie jest jak trytytka. Nie cofniesz. Kolejny kartonik, a co tutaj mamy? Szyba, co by nam nie wiało w twarz. I handbary, co by nam nie wiało w dłonie. I żeby nam gałęzie ich nie rozrywały, nie rozszarpywały, nie obijały. Widzę, że Morbidelli bawi się w delikatne druciarstwo. Ja mówię, że nową formą druciarstwa jest trytytkarstwo. No ale co by nie mówić, zobaczcie, możemy go użyć jeszcze dalej do innych rzeczy, a trytytki niekoniecznie. No i trzyma się bardzo dobrze, kawał druta. Jakby ktoś filcu do gumowców potrzebował, to wystarczy kupić Morbidelli, a filc dostajecie gratis. Prawda, że proste? Ale zobaczcie, nie dość, że jest w folii, to jest jeszcze w takiej grubszej folii. Także porównując do innych motocykli, do innych marek, Morbidelli naprawdę stara się o to, żeby te pojazdy były bardzo dobrze zabezpieczone. I kolejna folia. My na to mówimy czepki. Dobrze. Tadam. Już coś więcej widać. Czarny kolor mi się bardzo podoba, bo tutaj mamy glossy, tutaj mamy szarości, tutaj mamy matowe wykończenie, czyli nie będzie się rysowało. Rama kratownicowa, stalowa, jak ze starych dobrych czasów. Już widzę, że mamy tutaj markowe oponki, są gmole.
bagażnik, do którego możecie przymontować stelaż pod kufer. No, wygląda jak na razie obiecująco. Lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze taki specjalnie wyspawany stelaż, zobaczcie, na kątowniczkach. I w tym miejscu są dodatkowe kształtki wyspawane, żeby po prostu pionizować motocykl za tylną oponę. Pomyśleli. A wy mi powiedzcie, czy taka pojemność w motocyklu typu Adventure w ogóle ma sens? Jestem ciekaw waszego zdania. Przyłapiemy sobie od razu kierownicę, żeby ona nie obijała o bak, nie rysowała. Brońcie, Panie Boże, nowego motocykla! Bo co by to było? Co by to było? Nie wolno tak robić. Tak też nie wolno robić, ale to bardzo lubimy. Maneta zaraz będzie zamontowana, także będzie można odkręcać i od razu powiem wam, że ten motocykl już jest zarejestrowany, więc jeżeli wiosną będziecie chcieli odbyć jazdy testowe, to zapraszamy albo do naszych dealerów, albo do nas bezpośrednio do siedziby Motorlandu. Przejedziecie się, a jak jeszcze mi coś powiecie, jak się jeździło, jak się sprawuje ten motocykl, to będę w niebo wzięty. Cześć Kubuś. Siema. Jak idzie Ci? No jakoś mi idzie, ale powiem Ci, że gdyby nie wiedza, którą mi przekazałeś, to myślę, żeby było kulawo. Wiedza tajemna musisz dodać. Tajemna, ale wszyscy i tak mają to nagrane, więc jak będą chcieli sobie samodzielnie poskręcać, to nie będzie problemu. Ale jeszcze jeden temat, Jacek. No. Tak głośno myślę, czy na przykład nie będzie tak za parę lat, że Chińczycy stary będą wysyłać motocykle bezpośrednio do domu ludziom i ludzie sobie będą skręcać i sami rejestrować? Czyli taka- bez salonów taka i tak Ikea, dalej? tak? Trochę, Nie jest to głupie. Ale powiem Ci, ale nam chlebek zabiorą. Patrzę na ten motocykl. No, fajnie. Bardzo ładny motocykl. Nie wygląda jak 300, wygląda jak trochę większy pojazd. No tak, gabarytowo on jest Kierownica prawie taki troszeczkę sam jak cofnij 500. i będzie dobrze. Tak. Kubuś, nie zajmując czasu, skręcaj. Ja później przyjdę do Ciebie, sprawdzę, czy wszystko jest. Checklistę zrobisz. Checklistę zrobimy, zobaczymy, czego Cię nauczyłem. Spoko wujek. Powodzenia. Cześć. Elo. Klameczka zainstalowana. Cisnę. Sobie szybko to zrobić, ale poprawnie. Jacek mnie sprawdził i za bardzo się nie czepiał, także traktuję to jako duży plus. A Jacek jest, można powiedzieć, moją wyrocznią. Gość, który od tylu lat jest i motocyklistą, i mechanikiem motocyklowym, i prowadził motooficynę. Także moi drodzy, gdybym miał się na kimś wzorować, to tylko na nim. Nie spać, zwiedzać, skręcać morbidelli, jazda. Dobra, tego nie wrzucamy. Kolejny sukces. Zobaczcie, jaki piękny pakunek nam serwuje morbidelli do każdego motocykla. Dostajecie taki stylowy breloczek. Naklejki. Niby detal, a cieszy. I kolejny temat, który odpakowuję w tym momencie, to są handbary. Kręć się, lustereczko, kręć. Już się zbliżamy ku końcowi, moi drodzy. Tutaj dobrze, bo wszystkie uszczelki i tulejki już zostały zamontowane na etapie produkcji, bo w 500 musiałem to wszystko wkładać, więc idzie szybciej. Złapię sobie tą szybę delikatnie i zobaczcie, tutaj macie taki cycek, a my panowie lubimy dotykać cycki, prawda? Więc sobie, jak akurat jeździcie, nie macie żadnej kobiety obok siebie, to możecie ten dotknąć i podnieść sobie szybę. Dobierzemy się teraz do środka. Zobaczcie, ile tutaj macie miejsca. Pamiętajcie, żeby było dobre ładowanie i odpowiednie napięcie, to zawsze musicie odpowiednio mocno dociągnąć klemy w akumulatorze. Tu już mamy, widzicie, higieniczny, czysty montaż, więc mogę robić to bez rękawiczek. Natomiast od Was i od Waszych komentarzy naprawdę uczę się dużo, bo swego czasu robiłem to gołymi rękoma od samego początku i potem takimi brudnymi łapami, albo prawie brudnymi, bo oczywiście je myłem, skręcałem motocykle i to Was raziło w oczy, także doceniam. Tutaj jeszcze macie podstawowe narzędzia
A ja myślę, że tu spokojnie można wygospodarować jakiś mały schoweczek. Tadam! Idę po paliwko. Zobaczcie, jak dobrze ośka jest tutaj zabezpieczona. Jeszcze dodatkowym gumowym elementem. Damy się morbidelli napić dobrego polskiego paliwka. Teraz, żeby tradycji stało się zadość, uruchomimy go. Morbidelli T352X, obudź się na polskiej ziemi. Miarowo, spokojnie. Chyba z takim lekkim basikiem. Niech sobie popracuje. Zrzuciliśmy go z kraty, nie nagrywaliśmy tego, bo wtedy potrzeba wszystkich rąk dosłownie do pracy, bo trzeba go dźwignąć, bo on jest w takich dwóch rynienkach. Ja teraz już wypoziomowałem kierownicę, dokręcę ją i to by było prawie na tyle. Ustawimy go za chwilę, ogramy go dookoła, żebyście wiedzieli, jak wygląda w całej okazałości, bo to jest odcinek o tym motocyklu. Unboxing dobiegł końca, dzięki, że dotrwaliście do tego momentu w tym odcinku. Powiem Wam tak, 19 990 zł za bardzo solidnie wykonany motocykl z włoskim sznytem, który gabarytowo jest duży, czyli to jest dosłownie parę tysięcy więcej niż za 125. Dostajecie gmole, macie bardzo fajną szybę, LEDowe oświetlenie, wyświetlacz TFT z pionową orientacją, co przypomina mi motocykle dakarowe. Wiadomo, że jemu jest daleko do Dakaru, natomiast no zawsze to jest taki, wiecie, endurowy smaczek. 41,5 konia. Czy to dużo, czy to mało? Szczerze nie objeżdżałem jeszcze motocykli o tych pojemnościach. To jest pierwszy taki model w naszym portfolio. Mieliśmy oczywiście, mamy dalej Benelli Imperiale, ale no to jest zupełnie inny klimat motocykla. Tu jest bardzo bogate wyposażenie. Możecie dołożyć kufry. Ciekaw jestem Waszej opinii, bo też nie wiemy, czego możemy się spodziewać po rynku, natomiast już niedługo będzie w salonach, będzie u naszych dealerów, także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli podobają Wam się takie treści, to też dajcie znać, a tymczasem odprowadzam go na salon, gdzie niedługo będziecie go mogli oglądać i biorę się za następne pojazdy. Bo zdradzę Wam, że BKX-y już niedługo przyjeżdżają. Tak, BKX-y, długo wyczekiwane. Kłaniam się nisko. Hej! Nie odpuszczę sobie, przejadę się.